freedom. We take the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, słuchajcie, chciałem wam nagrać filmik o Age of Empires i nagram o Age of Empires Mobile. Dużo ludzi mnie o to pytało, czy to zrobię, czy mam tu jakieś konkretne informacje. Powiem wam, że chciałem dla was zrobić coś takiego, gdzie chciałem nagrać jakby z gry, porównać Rise of Kingdoms z Age of Empires, lecz podczas wybierania content creatora, bo oczywiście pre-rejestrację już mam zrobioną od dawna, jeżeli chodzi o Age of Empires, niestety wyskoczyła mi informacja, że muszę mieć 1000 subskrypcji, żeby móc nagrać dla was filmik dla content creatora, bo wtedy z automatu bym dostał dostęp do Age of Empires Mobile. No, nie mam niestety 1000 subskrypcji, więc nie nagram wam bezpośrednio z gry, lecz nagram wam z tego, co grałem u kolegi, którego kolega dostał pre-order wcześniej niż ja, bo ja nie dostałem w ogóle, jak wiecie, i powiem wam po prostu, jak ja to odbierałem na bazie filmików, które tutaj Age of Empires wypuściło. Nie będę nagrywał z innych kanałów, bo wiem, że oni tam różne mają opinie. Ogólnie uważam, że ta gra jest niezła graficznie. Czyli to jest kolejna gra, która jest naprawdę dobra graficznie. I nie będę ukrywał, że w takim wypadku, jak jest dobra graficznie, no to kurczę, felek, no jeżeli jest dobra graficznie, no to może będzie też dobry gameplay, nie? Wiecie, o co chodzi, nie? Ciężko mi jest powiedzieć pod tym względem, ale no ja to tak podszedłem. No i tutaj ogólnie cały, jak się zaczyna chyba, to jest pierwszy start. Bardzo to jest podobne, bo nie wiem, czy widzieliście, że chyba w roku też zaczyna się tak podobnie, wszystko je rozwijać, wszystko od początku, tutaj budujecie cały jakby tak powiedzieć gameplay. No, graficznie to jest cudnie, no Call of Dragons też mi się podobał graficznie. Age of Empires, kto grał, ten kojarzy, to są już jakieś pierwsze walki. Jest bardzo dużo dowódców, którzy też kojarzycie z Rocka. Ja wam mogę powiedzieć tyle, że mi się grało przyjemnie podczas takich walk, mniej więcej właśnie tak jak tutaj macie. Te walki były w miarę fajnie to wyglądało, ale czułem, że trzeba mieć naprawdę mocny telefon, żeby to udźwignęło wszystko graficznie i też bardzo mocny, związany z PC-tem, bo jednak ta gra trochę graficznie wymaga, że Age of Empires 4 też była niezła graficznie, a mobile jest jakby troszeczkę, no dość podobne, no ale jedno co mogę wam powiedzieć na pewno, to w Age of Empires jest na pewno, o tutaj akurat wbijamy na zamki, w Age of Empires jest jedno, bardzo dużo wydawania siana, nie? I mi się zdaje, że więcej niż Rise of Kingdoms na ten moment. Pewnie będą mieli jakieś tam promki początkowe i tak dalej, jak to zawsze przy nowych grach, ale no nie no. Powiem szczerze, że dla mnie to jest masakra, nie? Jeżeli chodzi o to, to czekajcie, tu przejdę tylko ten. Tu akurat pokazuję, kiedy wyjdzie ta, ale wiem, że tu jeszcze przeglądałem jeden taki streamek, filmik. Tu akurat macie 5 powodów, dlaczego ludzie skwitowali Rise of Kingdoms. To też jest Omniarchy, który nagrywał, ale wiem, że tutaj Omniarchy robił poradnik, ale wiem, że tutaj był cały jakby samego gameplayu, bo na tym mi zależy wam pokazać, niż tam jest dużo rzeczy, którzy gracze i streamerzy zauważyli, że w Rise czy w Age of Empires Mobile nie będzie fajnie. Tu już nie chodzi o sam, jakby tak powiedzieć, nie tylko gameplay, ale no to osiągnięcie najwyższego tieru, tam jest tier 7, jest naprawdę cięższe. No tak, macie Justyniana, jest Kleopatra, jest Hannibal, no ogólnie wszyscy dowódcy są bardzo podobni jak w Rise of Kingdoms, albo to są ci sami, tylko po prostu wiecie, z inną szatą graficzną. No gra pod względem grafy robi wszystko, tylko jaki będzie gameplay? Ciężko mi jest powiedzieć, na pewno to jest gra, która dla bardzo dużych spenderów, bardziej niż Rise of Kingdoms i fajnie to wygląda, tylko pytanie, czy to wydoli przy większych walkach, przy większych takich, wiecie, mamy klasyczną bańkę założoną, tutaj akurat na Capitol, jest tutaj są, no kurczę, ciężko mi jest odejść się gry, bez pokazywania wam jak ją gram. Chciałem, żeby to zobaczyć, żeby wam to pokazać, ale po prostu no nie mam już dostępu, a
mnie jakby tak powiedzieć, te wszystkie, tu wejdziemy sobie akurat do jakiegoś innego streamera, gdzie było z gry, bezpośrednio tu macie jaka Lubu u nas jest praktycznie chyba niegrywalny, jak dobrze pamiętam. Tak mi się zdaje. Ryszard I. No to jest dużo takich dowódców, które wy będziecie kojarzyć z Roka, nie? Wybaczcie za zmianę, jakby tak powiedzieć teraz, jeżeli chodzi o filmik, niestety wywaliło mi tutaj błąd na grze, więc wracamy tutaj, jakby tak powiedzieć, do tego, co tutaj widzicie. Bardzo dużo dowódców tutaj jest związanych z Rokiem w Age of Empires Mobile. Mnie w Age of Empires jedno zaszokowało, kiedy w nią grałem, że ta gra jest naprawdę fajna, jeżeli chodzi o gameplay, jeżeli walczymy, jeżeli chodzi o też kwestie talentów. Rozwijanie VIP-a jest, mi się zdaje, dość podobne do Rise of Kingdoms, ale to wszystko jest bardziej spenderowe. Czy grałbym w Age of Empires? Kurde, nie wiem, powiem wam szczerze, że mnie ta gra nie zaciągła. O, Call of Dragons mnie zaciągł graficznie, podobało mi się, bardzo taki był podobny do WoWa, jeżeli chodzi o elfy, ogólnie ten gameplay był podobny, wiecie, do Rise of Kingdoms. Naprawdę fajnie mi się grało, bez dwóch zdań. Znowu w Age of Empires Mobile nie czułem tego. Czułem, że troszeczkę to inaczej wygląda. Tutaj kwestia tych dowódców, tego damage'u i tego wszystkiego tutaj, co się jakby tak pojawia, jest totalnie, jakby tak powiedzieć, taka, no taki mech, nie? Ja na przykład to odbieram w ten sposób, że to rozwijanie tych dowódców, te budowanie i to wszystko, jakby miało znowu to przeżywać na nowo. O, mamy Guana, mamy Atylę, widzicie, to są postacie z Rise of Kingdoms. To jakby ktoś po prostu wziął i dużo z WoWa przerzucił. Mamy Swordsmanów, Pikimenów, Kawalerii i Łuczników, czyli cztery różne opcje, jeżeli chodzi o wojska. Nie ma inżynierów typu właśnie... A, i tutaj mamy 3 dowódców na marsz. Tak to wygląda, że jakbyśmy brali 3 dowódców na marsz, tak. Tak, bo ja pamiętam, bo tam miałem wtedy 1 albo 2, nie miałem ich tam, bo to początek był, więc nie miałem tam nie wiadomo co. A tutaj mamy jakby tak 3 dowódców i wybieramy ten, oczywiście tu, i wybieramy jednego głównego i tych, którzy tutaj będą pomagać. No, to jest fajnie, no, mamy 3, nie 2, tak jak w Rise of Kingdoms, no, ale pytanie znowu wtedy, wiecie, o rozwijanie dowódców, jak to wygląda, wiecie, o co mi chodzi kasowo, no bo w tym momencie to idzie hajs znowu, nie? Kurczę, musicie sami sobie odpowiedzieć, czy warto zagrać w Age of Empires Mobile, nie? Czy wam ta gra będzie podchodzić? Bo dla mnie szczerze, ja bym w to nie poszedł w tym momencie, nie? Ja bym po prostu został w WoWie. Tu akurat mam jakiś duel, kawaleria kontra łucznicy? Chyba tak. Albo tak? Chyba tak. I kawaleryści przegrywają z łucznikami najwidoczniej. No ciekawie. Pokazane są też buffy, wiadomo, mamy questy. No, co tu wam dużo powiedzieć, jeżeli chodzi o Age of Empires? Jeżeli będę miał tylko dostęp, dostanę jakąś betę, to z miłą chęcią wam nagram o tym filmik już z gry, ale jest bardzo dużo rzeczy, które ludzie hejtują przede wszystkim, jeżeli chodzi o dostanie się do tego tieru 7. I jednak twierdzą, że w WoWie jest to lepsze i tak dalej, więc naprawdę Age of Empires ma super grafę, ma, mi się zdaje, cały gameplay niezły, ale pytanie, czy oni sobie dadzą radę przy takich większych walkach, nie? Czy oni sobie dadzą tutaj jak widzicie, też miasta są inaczej rozwijane. O, też wojska się przez cały czas robią. No to jest jakby taki Rise of Kingdoms, tylko w wersji graficznej, lepszej grafice, tylko troszeczkę inaczej ten gameplay wygląda. No, tu mamy tier 5, tier 6 i tier 7, nie? Więc tak jak widzicie tutaj, no wszystko wymaga moim zdaniem troszeczkę większego tutaj rozwinięcia. Pewnie tier 5 będzie tu łatwo do zrobienia, tier 6, tier 7 to już będzie jazda bez trzymanki, więc jak będę miał więcej informacji tutaj tu mamy ala koło, tak jak jest u nas koło, gdzie rolujemy i dowódcę, wiadomo, chcemy tutaj zdobyć, no to tutaj tak samo mamy koło, to akurat z lubu, zdobywamy, wiadomo, wszystkie podobne rzeczy jak na naszym kole w Rise of Kingdoms. To jest bardzo podobne, te wydarzenia, eventy, wszystko. To jest kolejna gra, która gdzieś tam z Rise of Kingdoms troszeczkę ściąga, nie? Ściąga po prostu jak się da, nie?
I tutaj to mamy nie za rubinki, tylko za takie specjalne srebrne monety. Okej, no przedstawienie dowódców jest fajne. Ale czy bym to tak... I tutaj mamy, poczekajcie, ile mamy? 21 Hero talentów jest mniej tu. No ale też gear, to wszystko tworzenie, no wiecie, to są wydatki. Niestety w takiej grze to są wydatki. Więc mi się zdaje, że tyle, jeżeli chodzi o Enjoy Pirates Mobile. Nie będę wam tutaj nie wiadomo co opowiadał więcej, bo też nie mam jakby takiej wiedzy większej niż to co wy i to co ja widziałem na tych filmikach, zresztą widzicie. I jak coś się pojawi nowego, to na pewno dam wam znać. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że przez cały czas pchamy, rozwijamy ten content. Pamiętajcie, Enjoy Pirates w tym momencie moim zdaniem nie jest tak dobra jak Rise of Kingdoms. Czy to się zmieni? Zobaczymy. Jeżeli będę miał gameplay, będę mógł wam powiedzieć tak, pograć nie parę tam godzinę, dwie, tylko więcej, to wam wtedy po prostu nagram filmik o tym i powiem, słuchajcie, ta gra jest niezła, bierzcie ją, ale na ten moment z tego, co widziałem u znajomego, z tego, co też oglądałem filmiki u innych youtuberów, nie wiem, czy to jest sens, wiecie, przerzucenia się nagle na grę, która dopiero wyjdzie i będzie raczkować, też będzie miała na starcie jakieś błędy i bugi, więc no tak przeważnie to przecież bywa. Więc dzięki wielkie jeszcze raz, do zobaczenia, hejo.